Siemanko, Grabek Sok. Jak widzicie, znowu jesteśmy w innej miejscówce niż studio. Chciałbym w dzisiejszym odcinku przerobić sobie z Wami awarię i usuwanie zacięć. Będą to i przykłady z karabinu czy pistoletu maszynowego i z broni krótkiej, pistoletu samopowtarzalnego oraz cała procedura zaczerpnięta z czarnej taktyki, tak jak mówi nam cała sceneria, więc jedziemy. Dobra, więc zacznijmy może od tego, co to jest zacięcie, czyli tak zwana awaria. Zacznijmy sobie od pistoletu samopowtarzalnego. Tutaj jest fajna replika Glocka 17 najprawdopodobniej. Troszeczkę tu jest pewnych elementów zmienionych, ale bardzo blisko. Zbliż jak możesz. Tutaj mamy oczywiście okienko wyrzutu łuski. Przy każdym strzale zamek będzie się przesuwał, tak? I z okienka będą wypadały łuski. W niektórych modelach broni, krótkiej zarówno jak i długiej, czasem zdarza się tak, że przy wyrzuceniu łuski, łuska zablokuje się gdzieś w okienku, tworząc broń niezdatną, to znaczy naciśniemy spust, mechanizm spustowy i nie padnie strzał, dlatego że łuska zablokuje nam działanie zamka, który nie wprowadzi kolejnego naboju do komory. Tak? Więc jak poradzić sobie z takim zacięciem? Jeszcze powiem może, że to jest najprostsze zacięcie, jeśli zdarzy się takie zacięcie, które zmieni mechanikę tego pistoletu, nie wiem, zmieni się kształt wyrzutnika, donośnika czy jakiegokolwiek innego elementu, tego zacięcia po prostu nie usuniemy, będzie musiał zrobić to rusznikarz. Dziś poruszymy najbardziej spotykane, najczęstsze zacięcia. Oczywiście magazynka nie mamy, przed nagrywką dobry odruch sprawdziliśmy, przeładowanie, broń sprawdzona, ale mając magazynek podpięty, gdy mamy zacięcie, najlepiej zrobić to na dwie metody. Dobijamy magazynek, pierwsza rzecz, bo często może się nie dopiąć. Druga rzecz, przeładowujemy broń, tak aby ewentualne zacięcie wypadło, cofając zamek, który dośle nam kolejny nabój. Włożyłem przykładową łuskę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Przyjmijmy zacięcie, tak? Ale dlaczego w pierwszej kolejności dobicie magazynka? Często jest tak, że ten magazynek, mimo że go włożymy, nie dobije się do końca. Gdy naciśniemy, donośnik nie dośle kolejnego naboju, po prostu będziemy robili puste strzały, tak? Więc pierwsze co, dobicie magazynka. Jeśli mamy, tak jak w tym przypadku, zacięcie, dobrze jest zrobić to tak, że ściągnąć broń do siebie, bo przy każdym przypadku zacięcia czy awarii ściągamy broń do siebie, żeby ocenić rodzaj zacięcia czy awarii. Widzę, że jest łuska w komorze. Ściągamy broń do siebie, łapiemy za zamek i energicznym ruchem wypychamy broń do siebie tak, żeby zamek sam wyskoczył i ruchem rotacyjnym skręcamy broń, żeby ta łuska sobie spokojnie wyleciała. Wygląda to tak. Łuska wypadła, broń jest gotowa do strzelania, dlatego że powracający zamek z podpiętym magazynkiem dosłał nam kolejny nabój, broń jest gotowa do strzału. I druga metoda usuwania zacięć, mniej dynamiczna. Jeśli nie do końca komuś pasuje to przeładowanie rotacyjne, nie do końca potrafi tak zrotować broni, żeby ta łuska wyskoczyła, można jak zwykle awaria, ściągnąć broń do siebie, ocenić zagrożenie, złapać takim chwytem zamek, odciągnąć do tyłu, ale najpierw spokojnie przekręcić broń, tak po prostu, żeby grawitacja puściła nam tą łuskę i puszczenie zamka spowoduje oczywiście dosłanie kolejnego naboju, ruch, dobry nawyk, ruch wyrzucenia broni w przód. I tutaj mamy już znowu gotową broń do strzału, strzał. Tak to wygląda. W broni maszynowej będzie to wyglądało, czy karabinie, bardzo podobnie. Czyli tak, na pewno musimy sprawdzić przy awarii komorę, więc jest tak, strzał, awaria, przekoszę lekko broń, mogę ją ściągnąć do siebie, żeby rozpoznać rodzaj awarii. Widzę tutaj, że łuska jest w komorze, zablokowała nam zamek. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z repliką, więc komora, jak widać, jest zabudowana, ale to samo. Dobijam magazynek, pierwsza rzecz, druga rzecz, przeładowuję. Tylko tutaj karabin jest dużo cięższy, więc rotacyjne przeładowanie niekoniecznie może wychodzić, żeby wyrzucić łuskę, w sensie trzeba włożyć w to troszeczkę więcej siły. Jest dużo lepiej po prostu zrobić to grawitacyjnie, oczywiście uważając kierunkiem, żeby w kogoś nie celować, tak? I wracający zamek jest oczywiście, robi broń gotową do strzału, dosyła kolejny nabój i możemy prowadzić odbiór. Gotowi? Naprzód! Cel! Awaria! Czysto? Tak, jedynka przejmuje kontrolę, usuwają cel, dwójka przychodzi, trójka przychodzi na dwójkę, ja idę do tyłu, usuwam awarię, tak? Dobra, przerobimy sobie teraz taką sytuację, że mamy karabin, ewentualnie pistolet maszynowy i dostępną
drugą jednostkę w kaburze broni krótkiej, która będzie załadowana i gotowa do strzału, tak? Więc idziemy naprzód. Mamy tutaj cel, jest strzał, pierwszy poszedł lub nie, na pierwszym jest awaria. Od razu jedna ręka ląduje na górze karabinu, tak żeby ściągnąć go na dół. W tym samym momencie druga ręka do kabury po broń krótką i tylko gdy lufa karabinu pójdzie w dół, lufa naszej broni krótkiej, jednostki, musi już być w celu, tak? I w tym samym dwóch ruchach, trzeci, jest to bardzo trudne, musimy dołożyć zejście, tak żeby stworzyć miejsce dwójce, żeby mogła prowadzić z nami ogień ciągły, tak? Czyli jest tak, tu ręka, druga na broń krótką, schodzimy na kolano, przechodzę i tak, patrzcie teraz. Dwójka jest we mnie wklejona, ja tu jestem stabilny, statyczny, on jest statyczny, możemy prowadzić ogień. Ja ze swojej broni krótkiej, on z karabinu, nawet może strzelać ogień ciągły, tak? I tutaj jest strzał, czysto, jeśli cel jest wyeliminowany, sprawdzam komorę, mogę broń odłożyć, a usunięcie zacięcia albo przechodzę do tyłu, jeśli to jest jakieś zacięcie, powiedzmy łuska, tak, w komorze, którą można usunąć na miejscu. Jeśli jakieś zacięcie mechaniczne, wracam na koniec i z jednostką broni krótkiej będę działał dalej. Teraz pokażemy Wam to troszeczkę szybciej. Gotowi? Naprzód. Cel! Awaria! Czysto! Pamiętajcie, że to, co Wam dzisiaj pokazywaliśmy, są to podstawy czarnej taktyki. Docencie naszą robotę, wkład chłopaków i wszystkich tutaj dookoła, łapków w górę, ewentualnie komentarzem, subskrypcja też mile widziana. Pamiętajcie o naszych socjalach, na Instagramie, Facebooku. Trzymajcie się, hej! Millworld. Dla ludzi z pasją.